Cześć, witam serdecznie, to Paulina i kanał Innymi Oczami. Witam się z Wami, mam kawę ze sobą. No i chciałam z Wami tak pogadać. Dawno mnie tutaj nie było. Jak zawsze, bo po prostu ostatnio nie mam kompletnie czasu, ani siły, ani w ogóle, bo mam dużo rzeczy do zrobienia, o tak powiem. Ale z ciekawszych tematów dużo się u nas działo. Dużo się Kacper zmienił i przede wszystkim, poczekajcie chwilę, sorry za krzywą kamerę i tak dalej, na spontanie nagrywam dzisiaj ten film, nie przygotowałam się zbytnio i tak dalej. Widzicie z tyłu tutaj mam magnesy z Dragon Balla, kiedyś je kupiłam w Italii. No, bo jak wiecie, ci co mnie obserwują na Instagramie, ja, no i trochę Kacper, powiem Kacper też to lubi, ale więcej ja, bo się na tej bajce wychowałam. Lubię tą japońską bajkę Dragon Ball. Jak ktoś pamięta, roczniki 8990, 88, 87, coś takiego, więc zapraszam do ponownego oglądania gdzieś w sieci i tak dalej, bo tego jest już ostatnio pełno i idzie znaleźć w różnych językach. No, bo po tym było boom, jak się pojawiła też Daima. I przede wszystkim też na Netflixie. W sumie ja do przodu oglądałam odcinki, wiecie, na innych portalach, chyba jakbym miała czekać na Netflix, jak on wyświetli odcinek, to aż bym była do tyłu. No tak poza tym, nie o filmie chciałam rozmawiać ani bajkach, tylko po prostu chciałam Wam powiedzieć, co się u nas właściwie działo przez ostatnie jakieś 2-3 tygodnie, tak w skrócie, bo nie będę tutaj Was zanudzać zbędnymi rzeczami. I powiem Wam szczerze, że Kacper ostatnio był chory. Chory był, miał grypę żołądkową, zaczęło się właściwie w sobotę i aż przedwczoraj był w domu. Wczoraj pojechał do szkoły, ze szkoły przyjechał totalnie zajechany. Dużo się u niego w szkole działo i po prostu był wypompowany i po godzinie gdzieś tam 18 już zasnął i spał do rana jak kamień. Ale powiem Wam szczerze, że przez ten czas dużo się u niego zmieniło, coraz więcej powtarza słów, bo on teraz powtarza słowa za nami i stara się uczyć, dużo więcej do niego dociera i tak poza tym wojna z Maniem się skończyła, bo powiem Wam szczerze, on wiecznie zamykał pokoje, drzwi przed kotem i nie chciał, żeby on tam był, tam gdzie jest on, ale generalnie powiem Wam szczerze, że jak siedzi w dużym pokoju, to zawsze z nim siedzi i chce, żeby z nim siedział i w tym pokoju. Mnie się wydaje, że to nie jest sprawa tego typu, że on kota nie lubi, on go lubi, tylko po prostu jest tak, że on sobie w głowie wyobraził to, że kot ma swój pokój, swoje miejsce, a on ma swój pokój i swoje miejsce. No i tak ma być, bo inaczej jest kłótnia. Kłótnia, powiem tak szczerze, złości i tak dalej. Nie ma żadnej kłótni, ale po prostu tak to wygląda. Sorry, ziewam do kamery. No. No i tak, wczoraj właściwie powiem Wam szczerze, ostatnio przez jakieś 2 miesiące do 3 maksymalnie, Mani się bardzo zmienił, zaczął znaczyć teren. Próbowałam z 2 kuwetami, z początku dawał radę, później nie. W nocy wstawał, sikał w różnych kątach i tak po prostu dziennie i zdecydowałam, że po prostu go wykastruję, bo niestety kocur cierpi, jeśli nie jest kastrowany, bo nie może spełnić swojej biologicznej roli. Także czytałam na ten temat, jeśli koty czy kotki nie spełniają swojej biologicznej roli, powinny być wykastrowane, ponieważ one się męczą, sprawia im to jakiś wewnętrzny ból, stres i tak dalej. No i
zauważyłam, że właśnie po tej kastracji Mani jest po prostu spokojniejszy nawet i nie skacze tak i cieszy się owszem, ale jest taki troszkę inny. Wczoraj jak zawiozłam go, potem się zapytałam u weterynarza, czy wszystko było ok. Tak, było ok, ale wiecie co? Przyjechał Kacper ze szkoły, trochę byliśmy w domu i powiedziałam mu, jedziemy po Maniego. A w ogóle Kacper był zdziwiony, że Maniego w domu nie ma, nie? No i go szukał wszędzie. A ja mówię, nie ma Maniego, nie ma Maniego. Ale chcesz po Maniego jechać? A on mówi, tak, ja, nie? Że on chce, nie? Po tego Maniego jechać. No i pokazałam mu, gdzie jedziemy na zdjęciu, że musimy iść na ten przystanek i tak dalej, i tak dalej. To bardzo pomaga, jeśli chodzi o dzieci autystyczne, które nie mówią, są niewerbalne, no to pomagają bardzo obrazy, więc żeby do dziecka doszło to gdzie, co i jak i tak dalej. I wtedy dziecko ma mniej stresu. No i pojechaliśmy po tego Maniego. Mówię, idziemy tam i tam. I Kacper czekał normalnie w poczekalni. Dostaliśmy Maniego i widziałam radość w jego oczach, że go odebraliśmy, nie? I tak idę z tym transporterem całym, a on tak patrzy i się uśmiecha, nie? No i mówię, poczekaj, jeszcze idziemy do apteki, bo chciałam sobie moje leki wybrać. No i poszliśmy z kotem do apteki, nie? Kacper się śmieje. No i pani aptekarka patrzy, co ja tam mam w tym transporterze. Ja mówię, kotka mam, nie? Bo musiałam odebrać od weterynarza. No i pojechaliśmy autobusem, no i wszystko było ok. I później Kacper był tak zmęczony, że aż padł. No i taki był dzień, nie? Powiem Wam szczerze, że w te kilka tygodni też się pozmieniało to u Kacpra, że zaczął się innymi rzeczami interesować tego typu, zaczął w różne rzeczy się bawić, w różne gry grać. Jakoś tak szybko do niego przyszło to, że po prostu są jeszcze inne rzeczy, nie musi stale tego samego robić. Ostatnio zajął się naklejkami, trochę malowaniem, a w ogóle wiecie co, raz miał taki dzień, że do szkoły nie poszedł, bo jakieś tam nauczycielki zebranie czy szkolenie, nie wiem, coś tam było, miały i dzieci musiały zostać w domu. No i Kacper nie wiedział, czym się z początku zająć. Dałam mu tablet z jego zadaniami ze szkoły. No i tak przysiadł i robił je z 2 godziny, 2,5 bez przerwy. I ja mówię tak. I on nawet nie chciał przyjść na obiad, bo chciał mieć skończone zadanie. Ja mówię, byłam po prostu zaskoczona, nie? Taka mobilizacja u niego, taka radość, że się czegoś uczy, czegoś nowego, że sprawia mu to sukces i w ogóle i w szczególe, to jest po prostu radość dla nas, nie? Bo dziecko się rozwija. No i wiecie, no i potrafi swoje potrzeby wyrazić. Wczoraj w szkole chciał wziąć prysznic, to go pani zabrała pod prysznic, no i proste. No i wiecie, jak Kacper chodzi do szkoły specjalnej, niestety jeszcze nie jest oduczony od pieluchy, no bo ciężko jeszcze to do niego dochodzi, ale powoli zaczyna kojarzyć co i jak i tak dalej, tylko po prostu musi się jeszcze wewnętrznie na to otworzyć. Ta jego regulacja pęcherza i odczuwania tego napięcia mięśniowego, wewnętrznego musi się jeszcze ustabilizować, bo raz się uda, raz się nie uda i to jest takie, wiecie, falowe i raz jest tak, raz pozwoli sobie, raz jest taki, że po prostu nie jest na to emocjonalnie znowu przygotowany, gdzieś tam, wiecie, jak to w spektrum autyzmu, raz do przodu, raz do tyłu i takie, wiecie, no, rozwój przykładowo Kacpra wygląda tak, 2 kroki do przodu, 1 do tyłu i to jest takie bardzo, bardzo małe, nie że jak normalne dzieci
zawsze 2 kroki do przodu robią. U Kacpra jest ten progres i regres jednocześnie. Także tym akcentem żegnam się z Wami i zapraszam do następnego vloga. Cześć!